Cześć, Harda Horda. Jak zwykle zimą przenosimy się w cieplejsze miejsca, czyli do garażu. Dzisiejszy odcinek poświęcimy kółeczkom przerzutki od firmy Token. Kółeczka przerzutki to obok opon oraz łańcucha chyba element najczęściej wymieniany w rowerze. Chodzi tutaj oczywiście o eksploatację tego elementu. Rynek pełen jest różnych zamienników i oczywiście nie musimy stawiać na części oryginalne. My już rok temu postawiliśmy właśnie na części Tokena i przez cały 2020 rok sprawdzaliśmy je dla Was. Większość zamienników to oczywiście produkty aluminiowe. Prawdopodobnie jest to spowodowane kosztem wytworzenia. Za tworzywem sztucznym przemawia na pewno kultura pracy. Nawet bardzo ubrudzony napęd z całą masą piasku, błota wciąż pracuje cicho i bezszelestnie. Trochę inaczej wygląda to w wersji aluminiowej. Tutaj nawet przy ekstremalnie czystym napędzie czasami słyszymy właśnie dźwięki, których wolelibyśmy nie słyszeć. Jak później wyjaśnimy, dużo zależy oczywiście również od konstrukcji samych zębów. Zacznijmy od kółeczek do napędu 10-rzędowego. U mnie również są oczywiście używane w napędzie 10-rzędowym z korbą jednotarczową z tarczą 38 oraz kasetą 11-36. Wszystko oparte jest o starą już przerzutkę SRAM X0. Może nie wygląda ona już zbyt dobrze i ładnie, ale wciąż działa bardzo precyzyjnie. Kółeczka Tokena wyglądają dość nietypowo. Co pierwsze rzuca się w oczy to bardzo płaskie zęby. Nie do końca mnie to przekonywało od samego początku, ale przekonała mnie na pewno informacja, że prędzej zatrą się tutaj łożyska niż zetrze się sam materiał. Producenci faktycznie nie ściemniali. Wykonane z twardego aluminium 70-75 kółeczka mają już za sobą dokładnie rok jazdy. W dużej mierze eksploatuję je w terenie, trudnym terenie. Dużo oczywiście jeżdżę również na tym rowerze zimą. Obecnie kółeczka obsługują już drugi łańcuch. Nie widać na nich zbyt dużo uszczerbków. Oczywiście zdarła się tutaj ta część czarna, no i czuć oczywiście na powierzchni drobny ząbek. Przerzutka pomimo płaskich zębów nie działa mniej precyzyjnie niż wcześniej. Co mi się podoba, no to na pewno otwory, które są w kółeczkach, nie zbierają brudu, tak jak to ma miejsce w bardziej ażurowych konstrukcjach. Łożyska są prosto i bardzo dobrze zabezpieczone. Oczywiście czyściłem ten element już wiele razy, ale i tak wydaje mi się, że dużo mniej razy niż w wersji oryginalnej. Przy wyborze kółeczek do górala miałem nieco większe wymagania względem tego, co przed chwilą opowiadałem o mniejszych kółkach. Przede wszystkim zwracałem uwagę na to, żeby konstrukcja boczna nie była zbyt otwarta, zbyt ażurowa. Wciąż z tyłu głowy mam właśnie złe wspomnienia z tego typu konstrukcją. Otwarte kółeczka powodują, że zbierają one bardzo dużo śmieci właśnie w napęd, powodując właśnie to, że napęd przestaje działać. Zdecydowałem już dawno, że nawet jeśli różnica byłaby rzędu 100 gramów, i tak wybrałbym konstrukcję zamkniętą. Oczywiście takiej różnicy w masie nie ma się co spodziewać. Nie jest przypadkiem, że zarówno kółeczka Shimano, jak i SRAMa pozbawione są praktycznie wszystkich otworów. Wersja, na którą postawiłem, to wersja obsługująca kasety 12-rzędowe. Ja je stosuję w 11-rzędowej kasecie, ale z nieco większym zakresem, ponieważ jest to kaseta Garbaruka 1048. Konstrukcyjnie to zupełnie inne kółeczka względem tych, które pokazywaliśmy przed chwilą z przerzutki 10-rzędowej. Przede wszystkim mamy tutaj zęby dużo wyższe w technologii Narrow Wide, dzięki czemu dużo lepiej opinają łańcuch i przerzutka wydaje się, że działa bardziej precyzyjnie.
Zazwyczaj wszystkie kółeczka, oryginalne kółeczka od SRAMa właśnie są wykonane w technologii Narrow White. Jeśli mówimy o Shimano, nie zawsze tak jest. Boki wyglądają dość podobnie względem tego, co pokazywaliśmy z kółeczek do przerzutki 10-rzędowej. Boki są, oczywiście mają otwory, ale te otwory są na tyle małe, że zdecydowałem się właśnie postawić na tokena do roweru górskiego. W przypadku kółeczek do napędu 12-rzędowego dolne kółko jest nieco większe, tutaj mamy 14 zębów, górne posiada 12 zębów. Kółka również wykonane są z twardego stopu 70-75, co prawdopodobnie wróży długowieczność. Ze względu na swoją konstrukcję, czyli zastosowanie Narrow White, na pewno narażone są na dużo większe tarcia. To niestety słychać nawet przy bardzo czystym napędzie. No właśnie, dźwięki to jest, wydaje się, jedyny minus kółeczek. Albo się do tego przyzwyczaimy, albo po prostu to znienawidzimy. Co do samego działania, oczywiście trudno do czegokolwiek się przyczepić. Rower co prawda na tych kółeczkach nie zrobił tylu kilometrów co ten z kasetą 10-rzędową, ale przypuszczam, że obciążenia tutaj były dużo większe niż właśnie w tamtym rowerze. Jeśli chodzi o samo zużycie, no to również nie widać tutaj większych śladów zużycia, poza tym, że zamiast koloru złotego pojawił się srebrny. Na pewno w przyszłym sezonie również będę korzystał z tego zestawu. Kółeczka wygląda na to, że wytrzymają jeszcze sporo brudu i sporo kilometrów. Co mnie cieszy, no to na pewno fakt, że nie wymagają zbyt częstego serwisu, działają płynnie i precyzyjnie, nie zapychają się błotem, a o to naprawdę głównie mi chodziło w przypadku wyboru kółeczek. Token jednak poszedł jeszcze dalej i mamy tutaj ze sobą kółeczka, które są nowością na 2021 rok. Te wydają się już być idealne do MTB z właśnie tutaj pełną konstrukcją, bez żadnego wycięcia. Prawdopodobnie jest to zestaw, który sobie zakupię zaraz po tym, jak uda mi się zużyć te złota. Dzięki za oglądnięcie filmu. Oczywiście więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał oraz śledzić nasze social media. Tymczasem wielkie dzięki i do zobaczenia w przypadku kolejnych produkcji.